Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem wróżenie z fusów pojawił się Krypto-Crew w takim dniu, gdzie spadki są praktycznie na 90%, coinów 20%. Jedyne, które tyle nie spadły, tak ostatnio sobie spojrzałem, to jest Solana i też FTX z tych pierwszych w czubie. Wiemy dlaczego Solana, wiemy dlaczego FTX, mówię o tym od dawna, gdzie SBF, Alameda i po prostu pieniądze, które trafiają na ten rynek, ostatnio one są na hypie. Czyli wiadomo, Tether idzie na Solanę, idzie też na FTX, na giełdę bezpośrednio i tutaj te spadki były najmniejsze praktycznie. Nawet Solana jest jeszcze na 10% wzrostach w ostatnich 24 godzinach. Reszta, jak tutaj widzicie, spadki 25%, Filecoin, Fortune, Tezos 20%. Także to jest ciekawe, że te projekty niekoniecznie spadają i o tym będziemy mówić w Dzień Dobry Krypto również. A sam Bitcoin spadł do 44 400 dolarów. Zobaczcie, sam Bitcoin spada, za chwilę do tego przejdziemy, do 44 400. Teraz pytanie do Was, ci, którzy grają na dźwigni, jeżeli byliście na 52 000, jaka dźwignia by zabiła Waszą pozycję? Czy razy 10 już by skasowało tą pozycję? Czy razy 8? Czy razy 5 byłoby bezpieczne? Dajcie znać w komentarzach, jeżeli możecie, przy takich spadkach. Bo takie spadki niestety koszą tych, którzy grają na dźwigni razy enty do jakiejś tam potęgi, tak? Więc dajcie znać, jaka dźwignia by zabiła w tym wypadku, a my sobie to jeszcze dopowiemy w Dzień Dobry Krypto. Dobra, przejdźmy w takim razie do Krypto-Crew. Wyszedł po tych spadkach, ale pewnie ta audycja była nagrana ciutkę wcześniej, tak przynajmniej się domyślam. Ale widzimy tutaj największy ruch tego roku. Realistyczne spojrzenie i zaczynamy od Gaussian Channel. Zapraszam. I przechodzimy do tych ruchomych piasków, czy bagna, można to tak kojarzyć. To jest bardzo mocne. Gdzie w ostatnich przypadkach tego, kiedy spadaliśmy do tego Gaussian Channel, przynajmniej przez rok byliśmy w tych rejonach. On average, again, you can go back in history and look at the 10-year history of Bitcoin. Anytime we entered this Gaussian channel after Za każdym razem, kiedy wpadamy w ten Gaussian Channel, being in an uptrend, it's not very pretty. kiedy jesteśmy w trendzie wzrostowym, to nie jest za ciekawe wydarzenie. So, where are we looking at today? What's it looking like? We entered the Gaussian channel officially May 16th. So we spent 105 days in the Gaussian channel. W tym momencie od maja 105 dni jesteśmy już gdzieś w okolicach tego Gaussian Channel. And this candle is about to close in 13 hours. A ta świeca jest w momencie zamknięcia kolejnych 13 godzin. And this candle could be critical. It could I ta świeca może być krytyczna. be a game changer, and it could be a relatively exciting candle. And here's why. In 13 hours from now, this candle will close. Za 13 godzin ta świeca się zamknie. Zobaczcie, on nagrywał to w granicach, kiedy Bitcoin był po 50 000. Także to nie chodzi o to, że to, co on nagrał wcześniej, jest przeterminowane. Nie. Będziemy właśnie patrzeć na te rejony po tych spadkach, gdzie dzisiaj teraz w tym momencie jest Bitcoin, zaraz. Jest 47 173 po spadku do 44. Zobaczcie, jak ten rynek jest newralgiczny. Już słyszałem newsy o zacinających się giełdach. Coinbase Pro na przykład. Ludzie nie mogli wejść, wyjść, cokolwiek zrobić. Zaraz pewnie spojrzę na newsy i były to pewnie inne giełdy również. Także uważajmy przy takich spadkach na takie rzeczy. If it does, it'll be the first candle in 105 days. Jeżeli wyjdziemy powyżej, będzie to pierwsza świeca pośród 105 dni, w których byliśmy w tym kanale, która się zamknie powyżej tego kanału. That actually is outside of the quicksand. So our quicksand, the high of our quicksand, the top of the channel is at 47.9K. Więc góra tego kanału jest na 47 900. Cena teraz 47 100. Czyli jeżeli ona się zamknie dzisiaj na tym warunku, nadal ta świeca nic nam nie mówi.
czyli nadal jesteśmy w tych quicksand. Możemy mieć te spadki kontynuowane. And you can see the low of this candle went to 48.3K. Najniższa cena doszła do $48,300. So technically speaking, this would be the first candle in 105 days that is outside of the quicksand. Technicznie mówiąc, ta świeca może być pierwszą świecą powyżej tego Gaussian Channel. Czyli pierwszy raz od tylu lat się zdarzy, że jesteśmy powyżej i negujemy ten wykres. Zobaczcie, szacun za Krypto-Crew, albo dla Krypto-Crew, za to, że dodał tą audycję, bo mógł po prostu poczekać, nagrać nowy i powiedzieć, zobaczcie jaki masem jestem, bo przewidziałem. Nie o to tutaj chodzi. To chodzi o to, żebyśmy znali zakresy tego, co pokazuje wykres i nawet, jeżeli on pokazywał tą audycję przy 50 000, 900 czy cokolwiek, jakiejkolwiek ceny, to i tak jesteśmy w stanie z tego, albo z tej analizy wynieść swoje informacje. We can catch our breath, we can look around and see what's happening. But again, if you look left and you look at the facts in the charts, this could be exciting. However, we did it previously, where we were in a major uptrend, where we went from 3K to... I to, gdzie jesteśmy teraz, to jest ekscytujące, bo już też byliśmy poza tym kanałem. 14K, do you remember that move? Pamiętamy 2019 rok, $14,000. Wszyscy cieszyli się, że już będziemy atakować 20K. And then we entered a downtrend. I potem weszliśmy do tego Gaussian Channel. Entered this Gaussian channel on September 28th. And then 1 month later, A potem miesiąc później October 28th, we had a candle close mieliśmy świecę zamykającą się powyżej. outside of it, right? We fell all the way down to this median line. We bounced off of it. We had a candle close above here. In fact, we had two, and then we rolled over. I nawet wtedy mieliśmy dwie świece tutaj powyżej tego kanału, a chwilę później mieliśmy spadek. Także nawet dwie świece powyżej tego kanału nie negują tego, co się zdarzyło wcześniej. Podczas wejścia w ten kanał. Wtedy to było w tym okresie wejścia w ten kanał i wtedy, kiedy wszyscy myśleli, zobaczcie jak to fajnie działa. Mówiliśmy o tym, że bardzo dużo pozycji długich jest na 51 000. Już wszyscy widzieli 52, 52,5. Wszyscy pewnie wchodzili na longa, bo wyszliśmy z tego poziomu. Zobaczcie, co się wydarzyło w ostatnich godzinach. And made an even lower low. So we can be relatively excited that we Więc możemy być podekscytowani, raczej w tym momencie nie tak bardzo, gdzie wtedy wydawał Krypto-Crew tą are audycję. going to have potentially our first candle 105 days, although we have to remain level-headed Ale musimy utrzymać fason, pamiętajmy, that this has happened previously że to się zdarzyło wcześniej, when we bounced from our low, kiedy odbiliśmy się od najniższych warunków czy rejonów tego Gaussian Channel and we do not want to roll over. i nie chcemy po prostu spaść z powrotem do niego. So let's look at some further charts to see if in fact we could Sprawdźmy inne czynniki czy zdarzenia na wykresie, które mogą nam podpowiedzieć w nieco innym zakresie. roll over and what that would look like, or are we about to have a very bullish signal coming into the market? Now we're at the 2-week chart. Jesteśmy na dwutygodniowym wykresie. Okay, the 2-week chart with the stochastic RSI, which is this at the bottom here, Mamy Stochastic RSI. is incredibly powerful. It removes Jest on bardzo pomocny i mocny w swojej strukturze, a lot of the false signals that you would get in a weekly chart. bo często na tygodniowym wykresie, nie 2 tygodnie jak tu mamy, czy dziennym, mamy dużo więcej fałszywych sygnałów. And the 2-week chart is incredibly beneficial. But this is exciting. What Bitcoin is doing here structurally from the price standpoint, it's To, co Bitcoin teraz robi strukturalnie, about to have a second confirmation candle jest to, żeby mieć to drugie już potwierdzenie na tym dwutygodniowym wykresie, żeby above this key level być powyżej tego kluczowego poziomu. of 45.2K. 45,200. Why is this level key? Well, if you go back all the way till February 2021, this is when we started forming this little base here. We broke this base. Dlaczego ten poziom jest kluczowy? No bo widzimy wykres w lewo i patrzymy na strukturę i zachowanie korpusów świec, gdzie były po prostu to kluczowe poziomy wsparcia lub oporu. became resistance. We broke this candle on August 2nd, and now we're about to have 2 candles in a row, I teraz mamy dwie świece pod rząd, right? So for 1 month, essentially, czyli przez jeden miesiąc we're going to confirm above here.
potwierdzamy powyżej tego poziomu. right? This candle closes in 5 days. Ta świeca zamknie się za 5 dni. Nawet przy tych spadkach, które teraz mamy, jesteśmy powyżej tego poziomu, 45 tysięcy. Także to jest na pewno bycza struktura. And at the same time, we had a major cross A poza tym mieliśmy te główne przecięcie in the stochastic RSI. na Stochastic RSI. When you see the stochastic RSI, if you see blue on top, it's Jeżeli widzimy niebieskie nad czerwonym, bullish. If you see to jest bycze zachowanie. a cross and a cross confirmation above A jeżeli widzimy przecięcie, właśnie które wchodzi w to, o czym mówiliśmy przed chwilą, a wyjdziemy powyżej 20, 20, that's incredibly bullish. to jest naprawdę bycze zachowanie. And if you see that on the 2-week chart, it's fascinatingly bullish. In Jeżeli widzimy to na dwutygodniowym wykresie, to jest jeszcze bardziej ekscytujące. fact, if you scroll back in history, the last time we had a lackluster amount of momentum and a cross up, price was here at 3K. Bo ostatnim razem, kiedy mieliśmy to samo zachowanie, byliśmy w cenie $3000 za bitcoina. Technically speaking, we haven't had this bullish of a cross Także tego byczego przecięcia nie mieliśmy od since 3K. And $3000. again, those are just the facts in the charts. To są tylko fakty na wykresie. This is not my emotional opinion, but this chart is saying, hey, this is a relatively rare occurrence. It's so rare it hasn't happened since 2018. So I ten wykres o tym mówi, że to tak rzadko się dzieje, że nie zdarzyło się od 2019. it's time to pay attention to that because at the same time, structurally, we're confirming a pretty powerful level here. I w tym samym czasie potwierdzamy strukturalnie, że potwierdzamy ten wzrost. Mimo tych spadków, zobaczcie, teraz wszyscy są wystraszeni tym marketem, tak, z jednej strony, można powiedzieć, zobaczcie, 44, za chwilę spadamy pewnie 40 tysięcy, ale ten wykres, tylko ten, w tym momencie, bo musimy sobie złożyć parę tych wykresów, żeby uczynić tutaj, to tak jak wiecie, jak spotykamy się w sądzie i zbieramy wszystkie dowody w sprawie. Jeden dowód da, że ktoś był gdzieś poza zasięgiem. Drugi dowód powie, ale ta osoba nie zmarła o tej godzinie. Więc wszystkie tutaj te dowody zbieramy na wykresach i musimy je razem zebrać do kupy i wtedy możemy podpowiedzieć sobie, czy to była zagrywka wielorybów, na przykład w ostatnich 24 godzinach, żeby wytrzepać tych najsłabszych. Z drugiej strony zobaczcie, jak ten rynek jest, no można powiedzieć, manipulowany, tak? Bo mówiliśmy o 51 tysiącach, 52 tysiącach, wszyscy już wchodzili na longi praktycznie. Pewnie niektórzy shortowali, mniejsza część, ale widzimy, jak to się szybko zmienia. Witamy w świecie krypto. Wild, Wild West. On the 2-week chart. All right. This is just our Twitter if you want to follow us there. Można oczywiście wejść na Twittera, ja już przewinę. Przejdźmy teraz A 3-day chart. Why? na 3-dniowy wykres. The 3-day chart because some of you guys like the more short term. You want to know what Dlaczego? Bo wielu z Was lubi też krótkoterminowe wykresy, czy to strefy czasowe. is going to happen in the next few days. Więc co może się wydarzyć w kolejnych dniach? What are the key levels to watch out for? Jakie są ważne poziomy, żeby obserwować na tym krótkim wykresie? This is a beautiful chart. I to jest piękny wykres. It's a line chart. It's based on the closing Liniowy. prices. But look, if you zoom out a little bit, we had that base here at 40K. I główna baza tutaj, na tym wykresie jest w granicach 40 tysięcy, Which we're holding beautifully. gdzie utrzymujemy ją przepięknie. Okay, it was our resistance since January of this year, Od stycznia tego roku to jest nasza linia wsparcia. and we broke Wcześniej była linia oporu oczywiście, gdzieś na początku. Potem w lutym utworzyliśmy tą linię wsparcia do gdzieś czerwca. No i w czerwcu linia oporu. Wystrzeliliśmy z nią na początku gdzieś sierpnia i teraz ją utrzymujemy. that. It's really nice to see that. A lot of strength came into the market, and we went right up to where we were supposed to. We were supposed to have some trouble here at 46K. We broke above that. We confirmed as support on August. I troszeczkę problemów jest w granicach 46 tysięcy. Już potwierdziliśmy to 46 tysięcy. Potwierdzamy to w tym momencie, nawet po tych spadkach, bo jesteśmy już w granicach teraz 47 tysięcy. 14th at 46, and we went to the next logical level. The next logical level is based on the market structure. So A this następny poziom, taki logiczny, candle here from April 22nd od kwietnia 22 was our support,
Była to linia wsparcia. and is now our resistance, or was our resistance on August 20th. So we confirmed support here, we went above, we confirmed some resistance, we came down and we Więc jesteśmy teraz w tym przedziale, można powiedzieć, tych dwóch linii. formed a higher low. Our previous low was here, we formed a higher low here. That gave us the momentum to break through, and now we want to see confirmation of that support at I chcemy mieć potwierdzenie tej linii wsparcia na 49.6K. 49,600. Nadal nie jesteśmy w tej strefie, ale nie jest tak źle, jak tutaj widzicie, na wyższych strefach, czy tam dalszych z ceną spadkową Bitcoina. If that seems relatively confusing to you, let me explain it in a simple way. Bitcoin is showing strength Więc Bitcoin pokazuje siłę. right now. We're showing strength above this level. We want to confirm that we have support at this level. Chcemy potwierdzić powyżej tych 49 000 to, że mamy tą siłę And then we want to test this next level. i chcemy testować ten kolejny poziom. This next level is at 56.6K. 56,600. Why is that significant? Dlaczego to jest ważne? Look at the support here, Spójrzmy na linię wsparcia wcześniej. look at the support here, look at the support here, dating back all the way until this candle in February. Także do świecy w lutym jest to bardzo ważny punkt wsparcia. Of this year. This is a major level. So you want to see confirmation of support here, A więc chcemy mieć potwierdzenie tego, co tutaj się dzieje and then you want to see us test this maybe later this week i chcemy testować to pewnie pod koniec tego tygodnia or early next week. You want to see us test 56.6K, albo na początku przyszłego. and we want to see how we react. But we're showing strength in the short term, and we want to see that continue. Now, this is where things get really interesting. And this is where you've got to really buckle up and pay close attention, because To, co teraz zobaczymy, jest bardzo interesujące. Tu chcecie zapiąć pasy i skupić się na tym, co będzie powiedziane. a lot is happening in this chart. And we're going to start with everyone's favorite, the NVT, okay? Bo bardzo dużo się dzieje na tym wykresie. Zaczniemy od naszego faworyzowanego składnika tego wykresu, to jest NVT. This is our custom NVT HV indicator. HV is the historical volatility. Technically speaking, since March of this year, we've been Technicznie mówiąc, od marca tego roku losing our momentum, okay? tracimy swoje momentum. So volatility, right? So HV is historical volatility. So when volatility is high, you see big price movements, you see Jeżeli ta zmienność jest duża, widzimy dużą zmienność cen również. the most major moves of the entire year. It's highly likely, as we've been stating for weeks now, Jest wysoce prawdopodobne, Bitcoin is getting ready for its largest move of 2021. że And Bitcoin that's jest gotowy na największy ruch tego roku. not our opinion, that's not what To nie jest nasza opinia. we're hoping. We're not have our fingers crossed. We're not flipping coins. We're not guessing. This is just the facts in the charts. Anytime the historical volatility goes below the 40, Za każdym razem, kiedy ta historyczna zmienność schodzi poniżej poziomu 40, that's when we have our largest move of the year. to jest wtedy, kiedy mamy największy ruch tego roku. We get one or two of them per year. Mamy je najczęściej raz, może 2 razy w roku. And again, this is not us as a channel. Our community just focuses on the facts. I to nie jest nasz kanał, który o tym mówi. Nasz kanał koncentruje się na faktach. So if you're new here, don't come here thinking, oh my God, they're just making these random guesses. Jeżeli przychodzisz tutaj, nie myśl w taki sposób, że pewnie zgaduje kolejny chłopek. Like a lot of YouTubers do. No, Tak jak dużo youtuberów robi, dodając fajne, takie wiecie, są w modzie teraz te twarze, czy to usta rozwydrzone i najlepsza wygrywająca mina, czy mem minowy wygrywa, a wtedy wszyscy wchodzą. Dlaczego on zrobił taką minę? Sprawdźmy tą audycję. no. We base everything on the facts, and our community will let you know that. And again, we're getting close to this 40 level. A więc zbliżamy się do tego poziomu 40. It's not going to happen tomorrow Nie zdarzy się to jutro, pojutrze, także te spadki, które widzieliście, to nie jest to. or the next day, but we're getting very close. You have to be patient, and we've been in a downtrend since February of Jesteśmy w tym trendzie spadkowym od lutego. this year, okay? Z tą historyczną zmiennością. We've been losing our
volatility since February of this year. We've been in a downtrend since February of this year. It's only a matter of time before we come below here. And Jest to tylko kwestią czasu, zanim dojdziemy do tych granic, chociaż nie wiem, czy ten wykres nie będzie wyglądał troszeczkę inaczej po tych ostatnich spadkach, czy tu nie nadrobimy troszeczkę, ale wcześniej też nadrabialiśmy. Widzicie, jeżeli ta zmienność była wyższa. then we have the largest move of 2021. Now, this is where things get interesting because a lot of people think, oh, it's certainly going to be bullish. I bardzo dużo osób myśli, że to tylko oznacza, że pewnie będzie to byczy wykres. No, that's not the case. Nie o tym tutaj mówimy. What you need to look for is the color. You need O co chodzi najbardziej w tym, to jest kolor, w jaki się zmieni albo w jakim pozostanie. to look for the color. As we pointed out, we've been following this NVT HV for years. Jak mówiliśmy, ten wykres obserwujemy od lat. And we said, look, when we turned bullish back here in October, Kiedy zmieniliśmy się na bycze zachowanie na tym rynku, to 2020, you can see where prices were at. They were at roughly 11,000. wtedy 5 października byliśmy w granicach $11,000. And when we went bullish, we made a lot of videos about this. I kiedy mówiliśmy o tym, że prawdopodobnie będzie to bycze zachowanie, zrobiliśmy bardzo dużo wideo na ten temat. And said, look, the market is very bullish. Bitcoin will continue to rise in Mówiliśmy o tym, market raczej pozostanie w takim wypadku price until we turn white. We turned white i zamieniliśmy się właśnie takim stwierdzeniem, że w momencie, kiedy jesteśmy na czerwonym kolorze, wygląda to świetnie, ale w momencie, kiedy pierwszy raz pojawi się biały kolor, at about 63,000. wtedy to było na granicach $63,000. We made a video again. And we said, look, this is very bearish. And again, not our opinion, just the facts. I wtedy powiedzieliśmy o tym, że to nie jest nasza opinia, nie nasze nawet fakty, We turned bearish at a little bit above tylko fakty na wykresie i powiedzieliśmy. 60,000. Why? Because we turned white. Okay, we turned red momentarily, but again, Potem zmieniliśmy z powrotem na kolor czerwony, ale to nas nie interesuje. Pierwsza zmiana koloru jest tutaj bardzo ważna. Potem ten czerwony kolor utrzymywał się bardzo krótko back to white, and then we remained white for a long period of i potem na tym białym kolorze mieliśmy tutaj kolejne spadki przez dłuższy okres. We remained bearish. Why? Because we were white, right? Now we turn back to red Teraz zmieniliśmy kolor na czerwony z powrotem. here on July 19th. We made another video about this. We made it abundantly clear that we now turned bullish in the NVT. I na NVT byliśmy wtedy byczo nastawieni do tego marketu. Okay? And that was when Bitcoin was at about 32, 33, I to było wtedy, kiedy Bitcoin był w granicach 32 000. 34,000, and then we've been bullish since. But this is where it gets interesting. The largest move of the year, Także to jest bardzo interesujące. Największy ruch tego roku, it happens when the historical volatility albo jakiegokolwiek roku, zdarza się wtedy, kiedy ta zmienność in the NVT, we go below this 40 level, spada na tym wykresie poniżej 40 and the color i kolor zmienia się change when we come out is key. w momencie, kiedy wyruszamy w przeciwnym kierunku. Kiedy spadniemy poniżej, zrobimy linię oporu i teraz zmiana koloru na wyjściu ma bardzo duże znaczenie. If we come back above this 40 Jeżeli wyjdziemy powyżej 40, and we're red, jesteśmy na czerwonym, we're going to go up at least 50%. pójdziemy w górę przynajmniej 50%. And if we turn white, we'll go down at least 50%. Jeżeli wyjdziemy z tego wykresu, historycznie, przynajmniej tak nam pokazywano, i to nie oznacza, że historycznie to się powtórzy, to prawdopodobnie wtedy będziemy spadać 50% w dół. Także te 20% czy tam 8% na Bitcoinie nie robi tutaj większej różnicy. This is how Robi na tych, którzy byli na dźwigniach i którzy po prostu już witali się z gąską na 52, a kolejnym ich poziomem był 56 na przykład, tak? I sobie tutaj powiększyli nagle dźwignię. No i niestety tak się cechuje dźwignia. Jeżeli jest za wysoka, no to po prostu potem nawet te parę tysięcy dolarów nie pomoże. this works. You can see it clearly here. We were down below this 40 level and we came out in red and you know what happens. And then just Tak jak wcześniej, byliśmy poniżej tego poziomu 40 i zachowaliśmy czerwony kolor. Zobaczcie, co się wydarzyło z ceną Bitcoina. look at a previous A wcześniej z białym wyjściem, co się stało z ceną Bitcoina. example. We're up here at 10,000. Z 10 000 We came above this 40 level and we changed to white and we dropped from 10,000 to 3,000. do 3000.
This is no joke. This will be the largest move of 2021. Także to jest największy znacznik tego ruchu 2021. This is our custom indicator. If you're looking for this on TradingView, it will not exist. This is our custom. I na TradingView nie znajdziecie tego, możecie znaleźć osobne wykresy. HV i NVT, a on tutaj to po prostu połączył razem. Design indicator. I will say this because I've been bombarded. We get bombarded with emails about this indicator. Jesteśmy bombardowani przez e-mail na temat tego znacznika. Dobra, już przewinę, bo tu już pachnie reklamą. Let's get to some bad news. Przejdźmy do złych wiadomości. RSI. The RSI had its peak in January RSI miał swój szczyt w styczniu. and we've been in a downtrend since. That's Byliśmy w tym trendzie spadkowym od tego czasu. not our opinion. We formed a high here, To nie jest nasza opinia, po prostu fakty na wykresie. a lower high, another Coraz to niższe szczyty. lower high, another lower high, another lower high. Just the facts. We're in a downtrend. We need the RSI to get above this level, Musimy mieć RSI wyjścia powyżej tego poziomu, 65. which is at 65. So if you're watching on the weekly, Jeżeli patrzysz na tygodniowym wykresie i zaznaczysz sobie RSI, 65 zaznaczcie sobie ten poziom. on the RSI, we need that to happen. Musimy mieć powiększenie tej granicy, w której się teraz znajdujemy, czy poziomu, na którym jesteśmy. So far, it hasn't happened. So we're still in a downtrend Nadal to się nie zdarzyło. Jesteśmy w tym trendzie spadkowym. in the RSI. Nobody can argue that. It's just the facts. Now, what's also interesting Co jest też interesujące, to is on the weekly, na tygodniowym the stochastic RSI Stochastic RSI just had a cross down. ma przecięcie w dół. Just had a cross down. Weekly stochastic cross, nothing to play with. However, we're Więc takie przecięcie to nie jest, wiecie, za dobra wiadomość. Chociaż zobaczcie, w lewo mieliśmy przecięcie, a potem jeszcze byliśmy w tych granicach. Także to może być niekoniecznie ten wykres, na którym powinniśmy się tylko i wyłącznie skupić. still above the 80 level. Essentially, this Ale poziom 80 jest bardzo ważny. trade confirms when we get below the 80 level. Jeżeli According to wejdziemy poniżej tego poziomu, the person who invented the ta osoba, która stworzyła ten wykres, stochastic RSI. So, mówi, że to nie są ciekawe czasy. something to pay attention to, nothing to freak out about at the moment. So, this is what's happening in the market, right? We're gearing up for Bitcoin's large. Także to jest to, co się dzieje na wykresie. Ja sprawdzę, że tutaj nie ma pogadanki na chwilę. Podsumujmy tą teorią 3 boksów. This is the 3-box theory, still intact, Nadal jest to nienaruszony wykres. but the major thing to watch Ale najważniejszym poziomem jest do właśnie spojrzenia is down here in the RSI RSI na tym wykresie na miesięcznym. on the monthly. This is something we've been talking about for months now. O tym and mówimy od miesięcy już. 71, dojście do tego poziomu i utrzymanie wsparcia jest bardzo ważne. What is Bitcoin going to do when we approach this historic level of Co Bitcoin zrobi, kiedy dojdziemy do tego poziomu? 71.38? Why is it historic? For 10 years, this is the most important level to watch. Dlaczego to jest ważne? Przez ostatnie 10 lat to jest jeden z najważniejszych rzeczy, poziomów, które należy obserwować In the RSI. na RSI. Okay, why? Because that was our resistance back here in Dlaczego? Bo to była nasza linia oporu gdzieś w 2012 roku, 2012, and then fast forward to 2013. w 2013 linia wsparcia. It was our support. It was also our support in Linia wsparcia w marcu 2017, 2017. It was also our support in w 2018. styczniu 2018. And when you break support, what does it become? Jeżeli łamiemy linię wsparcia, wtedy czym ona jest? Linią oporu. Resistance. Again, not our emotional opinion. These are the facts. To nie jest If nasza Bitcoin emocjonalna opinia, to są fakty. plows through this level Jeżeli Bitcoin wyjdzie właśnie tak, jak on tutaj zarysowywuje, czyli górą z tego poziomu, of 71.38, 71,8, it'll be a rocket ship. będzie to rakieta na księżyc. It'll be a rocket ship. If we get rejected, Jeżeli będzie to linia odparta, czyli nadal będziemy mieć linię oporu i będziemy schodzić niżej, it'll be a heavy rejection. będzie to wielkie odparcie tej granicy. Okay, this level is nothing to play with. Także ten poziom nie jest to poziomem fajnym do, wiecie, zagrywek różnych. So we're approaching it. We're getting close. You can see right now we are at about 69.7. Jesteśmy teraz na 69, przed tymi spadkami, co byliśmy dzisiaj, pamiętajmy. Yeah, we're approaching just about 70. And again, this level is at 71.38. Także ten poziom to jest 71,3. So I believe
that this may coincide Wierzę w to, że to może mieć koincydencję z czym? with this level, Tym poziomem. for the 40. Właśnie chciałem to powiedzieć, zanim on to powiedział. Więc nie oglądam jego audycji, bo bym się nudził przy tych audycjach. W momencie, gdybym jeszcze raz tłumaczył, dlaczego pierwszy raz widzę razem z wami i słucham sobie. I tak właśnie powiedziałem, że ten poziom powinien być bardzo ważny z tym, o którym on mówił wcześniej. historical volatility in the MVT. If we go below this level and come Jeżeli dojdziemy do poziomu 40 out and i wyjdziemy górą, get rejected from that level on the RSI, it'll be a bloodbath. If we plow through here, we're going i jeżeli będziemy mieć tutaj odparcie, no to faktycznie będzie to wytępienie różnych inwestorów. Jeżeli wyjdziemy górą i tam zmienimy kolor, to remain red albo pozostajemy na czerwonym kolorze na tamtym wykresie, in the MVT, and it'll be fascinatingly to będzie fascynujące. bullish. It'll be a rocket ship. All right. So that's what it boils down to. We've got our 3-box theory. We're still intact. Także teoria 3 boksów świetnie tutaj działa. Także czekamy. Zobaczymy, co się wydarzy. Wydaje mi się, że to, co się zdarzyło dzisiaj na rynku, to jest po prostu łowienie tych, którzy są na dźwigniach. I po to zostało to stworzone, żeby tak właśnie wyłowić tych, którzy poczuli się zapewni. W drugą stronę też to działa, oczywiście. Jeżeli są za bardzo negatywni nastawieni do tego rynku, a mamy poważne spadki, to też bardzo często mamy kierunek w przeciwnym kierunku. Więc to jest świat krypto. I tutaj wygrywa ten, który ma łeb na karku. Który ma łeb na karku? Ten, który zna historię wykresów. Bo te wykresy mogą się powtórzyć, nie muszą, ale wiedza zawsze pomaga. Gorzej przeszkadza. No chyba, że ktoś gra tylko na hodlowanie i wychodzi z tego rynku na 2 lata, pojawia się jeszcze raz po 2 latach i mówi: haha, po co mi to było, żeby tu siedzieć, jak i tak Bitcoin jest 2 razy droższy dzisiaj. Też tak można. Pytanie, czy to będzie się kontynuowało w nieskończoność. Też trzeba mieć to na uwadze. Życzę wam wspaniałego dnia, wspaniałego kolejnego dnia oczywiście. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.